Hej, z tej strony Patryk. To jest pierwszy devlog naszej nowej gry, w którym opowiemy wam o naszym pomyśle i o tym, co dotychczas udało nam się stworzyć. Wy przygotujcie sobie herbatę, a ja zacznę od samego początku. Otóż jakiś czas temu zacząłem tworzyć generator miasta wraz z ulicami, budynkami, ruchem ulicznym itd. W trakcie przerodziło się to w grę o budowaniu i prowadzeniu sklepu, a było mi to na rękę, bo lubię symulatory w dynamicznym i żyjącym świecie. Przedtem zrobiłem pierwsze koncepty, zacząłem programować podstawowe mechaniki, a potem zaangażowałem w proces produkcji mojego przyjaciela Miłosza, który zajmuje się muzyką i grafiką 3D. W dalszej części devloga poruszymy techniczne aspekty projektu, a teraz skupmy się na zaplanowanych przez nas dalszych mechanikach rozgrywki i samej idei gry. W grze będziemy mieli za zadanie zarządzać sklepem, co składa się na jego budowę, umeblowanie, zatrudnienie pracowników, zamówienie towaru i rozlokowanie go na półkach. Wraz ze zdobywaniem popularności oraz nowych klientów, a tym samym większej ilości gotówki, będziemy mogli rozbudowywać i rozwijać sklep. Planujemy dodać do gry kampanię, arcade'owy tryb dowolny, wyzwania, a nawet kooperacyjny lub konkurencyjny multiplayer. Uwielbiam proceduralnie generowane elementy w grach, dlatego też całe miasto, w którym znajduje się sklep gracza, jak i wiele innych elementów tworzone są w sposób proceduralny oraz modularny. Zależy nam na fizyczności wszelkich obiektów znajdujących się w grze. Będziemy tworzyć sztuczną inteligencję, która będzie zbierała produkty z półek do koszyka i szła z nimi do kasy. Każdy klient sklepu będzie miał swoje własne preferencje odnośnie zakupywanych produktów, co jest uwarunkowane np. wiekiem, stanem majątkowym, gdzie to drugie jest również uzależnione od dzielnicy, w której aktualnie prowadzimy sklep. Klienci będą mogli się dostać do sklepu pieszo, samochodem i środkami transportu publicznego. Chcemy, aby zamawianie samych produktów również miało w sobie element logistyczny i ekonomiczny, dlatego mamy do wyboru, z której hurtowni chcemy zamówić towar, a każda hurtownia z osobna ma własne oferty dostosowane do popytu i podaży w świecie gry. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o prolog. Dalsza część tego materiału będzie dotyczyła tego, co już zrobiliśmy, przy czym postaramy się rozbić to wszystko na czynniki pierwsze. A w kolejnych devlogach będziemy informować was o nowościach oraz o wszelkich zmianach na bieżąco. Dlatego nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału na YouTubie oraz odwiedzić facebookowej strony, na której pojawiają się materiały związane z grą, a niekoniecznie są one zamieszczane w devlogach. Jeśli spodobało wam się to, co już zobaczyliście, a dalsza część tego materiału również zrobi na was wrażenie, to odwiedźcie stronę Shop Tycoona na Steamie i dodajcie go do swojej listy życzeń. Nam to bardzo pomoże, jeśli chodzi o algorytmy Steama, a wam da przypomnienie, gdy Shop Tycoon wyjdzie. Na początku był niebieski skybox i zielona powierzchnia o rozmiarach 100 na 100 metrów, ustawiona na sztywno, dlatego w przyszłości była ona niewystarczająca dla większych dzielnic od tej przewidywanej na samym początku. Chwilę potem do projektu trafiły skrypty, które ciągną się za mną przez różne projekty. Jest to m.in. FPS Counter, który wyświetla liczbę klatek na sekundę w rogu ekranu. Skrypt liczbę klatek pozyskuje przez dodawanie do siebie kolejno czasu pomiędzy wyświetleniem jednej klatki a drugiej klatki. Jeśli po dodaniu odpowiedniej ilości czasu pomiędzy klatkami łączny czas wyniesie więcej lub równo 1 sekundę, to ilość operacji dodawania przed uzyskaniem tej pełnej sekundy jest właśnie liczbą wyświetlonych klatek. Kursor Manager, który pozwala łatwo zmienić teksturę kursora w określonych warunkach, np. jeśli jest on nad przyciskiem, suwakiem, polem tekstowym itd. Oprócz tego do gry trafił również skrypt przechowujący teksty dla języków, skrypt pozwalający w łatwy sposób na spawnowanie obiektów i skrypt pomagający w dodawaniu płynnego ruchu do jakichkolwiek elementów w grze. Następnie musiałem zastanowić się, w jaki sposób ma być zbudowany świat gry. Od razu do głowy przyszło podzielenie poziomu na tile, tak jak w Simsach. Ale coś mi nie pasowało w tych simsowych tilach. Za duże. Zrobiłem je trochę mniejsze, aby dać więcej swobody graczowi. Stworzyłem menedżer poziomu, do którego dodałem dwuwymiarową tablicę przechowującą informacje o tilach, na co składa się ich indeks w przestrzeni XY, obiekty, które na nich stoją i warstwy, które są już przez jakiekolwiek obiekty na tych tilach używane. Stworzyłem generator poziomu, który tworzy ilość tili zależnie od wybranej wielkości poziomu i zająłem się programowaniem obiektów, które miałyby być stawiane w siatce tych tili. Nazwałem je tile obiektami. Tile obiektom poświęcone są dwa skrypty. Jeden pozwala przechowywać informacje dotyczące konkretnego obiektu jeszcze przed jego postawieniem, czyli nazwę w plikach gry, typ, fizyczny obiekt, który ma się pojawić po postawieniu tego obiektu i w trakcie stawiania, gdy sam gracz będzie wybierał dla niego pozycję. Dodatkowo offsety na pozycję i rotację, aby można było dostosować te dwie wartości w obrębie tili dla każdego obiektu z osobna, wedle potrzeb. Lokalne tile, które ma zajmować, ich granice i warstwy
czy obiekt ma się łączyć z innymi obiektami tego samego typu, co będzie przydatne np. przy ścianach i podłogach. Czy obiekt trzeba stawiać pojedynczo, czy można go też przeciągać w linii lub płaszczyźnie, a na sam koniec wartość oraz cena. Drugi skrypt jest już bezpośrednio podczepiony pod obiekt, który pojawia się po postawieniu TileObjectu. Przechowuje on informację, kiedy obiekt został postawiony, gdyż przy burzeniu obiektu gracz będzie otrzymywać z powrotem pieniądze zależnie od tego, jak stary jest dany obiekt. Reszta informacji to lista tili w świecie gry, na których ten obiekt stoi i wszelkie zachowania związane ze zmianą koloru takiego obiektu, a będzie się to działo przy np. burzeniu, bo obiekt zmieni wtedy kolor na czerwony. Skoro TileObjecty w czystej postaci już są, należałoby pozwolić menedżerowi poziomu na stawianie tych obiektów. Każdy TileObject posiada tila na lokalnych współrzędnych x0 i y0, który jest pivotem. Jest to dość istotne, bo to wokół niego kręci się cały model przy jego obracaniu i względem niego transformowane są tile lokalne na te w świecie gry. Jeśli obiekt zajmowałby lokalne tile 00, 10, 01 i 11, czyli jego granice wynosiłyby 2 na 2 tile i 1 na 1 metr, to po postawieniu go na tilu o indeksie 6,9 w świecie gry zajmowałby on tile 6,9, 7,9, 6,10 oraz 7,10, ale tylko jeśli nie byłby obrócony. I to właśnie te tile byłyby przypisane do TileObjectu po jego ustawieniu i vice versa. Aby zapobiec wykroczeniu obiektu poza obszar gry lub nachodzeniu na siebie więcej niż jednego obiektu, musiałem wprowadzić kilka zabezpieczeń. Obiekty mogą nachodzić na siebie, ale tylko jeśli ich tile mają osobne warstwy. Jest to przydatne przy wstawianiu drzwi w ścianę, bowiem wtedy na jednym tilu stoi więcej niż jeden obiekt. Przy wieszaniu obrazu na ścianie, przy stawianiu czegokolwiek na podłodze, bo podłoga to też potencjalny TileObject i tak dalej z wieloma innymi parami obiektów. Na tym etapie funkcjonalność stawiania TileObjectów można uważać za ukończoną, więc wróćmy do generatora poziomu, którego jedyną funkcją jak na razie jest stworzenie tili po włączeniu gry. W tym momencie, a nawet już od samego początku były plany, aby stworzyć z tego symulator sklepu, ale generator miasta musi być, więc najpierw ulice. Po krótkim researchu dowiedziałem się, jaki mógłby być rozmiar ulicy wraz z 2 chodnikami i padło na 10 na 10 metrów, czyli 20 na 20 tili. Z płaskiej powierzchni i prostopadłościanów stworzyłem prostą drogę, zakręt i 2 skrzyżowania. Początkowo droga rozpoczynała swój bieg przy jednej losowej krawędzi ekranu i dążyła do tego, aby z drugiej strony również dotrzeć do jakiejkolwiek krawędzi, spawnując kolejne drogi przed sobą niczym niekurczący się Snake. A żeby wszystko się dobrze łączyło na krawędziach, to świat musiał mieć swój rozmiar podzielny przez 10 metrów na każdej współrzędnej. Dzieliło to niejako świat na chunki o takich właśnie rozmiarach, ale jest to sztuczny podział, bo gra w swoim wnętrzu nie definiuje czegoś takiego jak chunk. Jedynie opiera się na tym, że przy generowaniu dzielnicy sąsiadujące obiekty swoimi pivotami są od siebie oddalone o 20 tili. Ulice podczas generowania się i dążenia do końca swojej podróży skręcają, więc jeśli po kilku zakrętach przetną się, to tworzy się skrzyżowanie. W grze istnieje wiele zabezpieczeń, które nie pozwalają drodze na zbyt częste skręcanie w tym samym kierunku lub skręcanie tuż przed tym, gdy miałaby ona stworzyć skrzyżowanie. Spowodowałoby to 2 drogi dwukierunkowe równoległe, nieoddzielone od siebie, co byłoby dość niepożądanym efektem. Generator dąży do tego, aby drogi jak najczęściej przecinały się ze sobą, co czyni, że miasto wygląda jak najbardziej sensownie i daje jak najwięcej miejsca budynkom, które będą pojawiać się obok drogi. Od samego początku generator okazjonalnie płata figle podczas generowania dróg, obracając skrzyżowanie w złą stronę, tworząc ślepą uliczkę lub pseudo-rondo, dla którego specjalnie powstał warunek, aby nie powstawał. Dlatego sam generator doczeka się stworzenia od nowa 3. raz, ale przynajmniej dał pomysł na rondo. Tutaj chwilkę przystopowałem z generatorem i zająłem się kamerą, by móc podziwiać to, co powstaje z perspektywy gracza. Widok w grze ma być z lotu ptaka, więc postawiłem na ziemi niewidzialny sześcian, dołączyłem do niego kamerę, aby zawsze patrzyła na sześcian i obracała się poziomo wokół niego w określonej odległości. Dopiero po dłuższym czasie kamera dostała funkcję obracania się pionowo. Wcześniej ta rotacja była sztywno ustawiona. Dodałem możliwość sterowania kamerą i w taki oto sposób za pomocą klawiszy WASD można przemieszczać się ścianem, za którym podąża kamera. Prawym przyciskiem myszy i jej ruchem można zmieniać rotację, a scrollem przybliżać i oddalać kamerę. Dodatkowo pojawiły się ograniczenia niepozwalające kamerowemu sześcianowi na ucieczkę poza mapę i pionowej rotacji obrót do góry nogami. Do tego jeszcze wykorzystanie skryptu z płynnym ruchem i gotowe.
Granice, za które kamera nie może wyjechać, ustali generator mapy podczas jej tworzenia i ustawi też kamerę na środku mapy, by nie pojawiała się ona zawsze w lewej dolnej krawędzi poziomu, co jest pozycją domyślną x0, y0. Dotarliśmy do momentu, w którym pokrótce opowiedziałem o 25% tego, co powstało od początku istnienia Shop Tycoona. W następnym odcinku dowiecie się, jak zaangażowałem Miłosza w produkcję i zobaczycie ukończoną mechanikę budowania sklepu. Jeśli zainteresowało Was to, co zobaczyliście w kontekście samej gry, jak i materiału, który dla Was przygotowaliśmy, a chcielibyście wesprzeć projekt, to zapraszam Was serdecznie na naszego Patreona oraz Patronite'a. Tam dowiecie się, na co zbieramy fundusze i co można uzyskać za pomoc. Jeszcze raz zapraszam Was na Facebooka, YouTube'a i Steama. Chętnie wysłuchamy Waszych sugestii odnośnie gry i devloga. Tego typu materiał robimy po raz pierwszy i chcemy, aby był godną wizytówką Shop Tycoona. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało. Jeśli macie jakieś pomysły, jeszcze śmielej. My dziękujemy za obejrzenie materiału. Do następnego razu.